Witajcie kochani. Dzisiaj chciałbym nagrać Wam fotorelację, jak będę odrestaurował narożnik skórzany. Jak można tanim kosztem odświeżyć, naprawić poniekąd cenny mebelek, zamiast kupować nowy, czy go wymienić. Ja tutaj mam swój narożnik dosyć mocno zmaltretowany przez moje pieski. Ulubione ich miejsce leżakowania. Ale ten narożnik jest dosyć znanej marki Kuka, który nowy jest warty 12 000 złotych. Co prawda jak używanego kupiłem taniej, tyle co prawda nie zapłaciłem, bo to nie w moim stylu. No ale jest to skóra. Jest to skóra i to wysokiej klasy skóra. Tak jak powiedziałem, no troszkę pieski mi go zmaltretowały i to dosyć ostro. Zobaczcie sami. Teraz, gdy jestem po remoncie swojego salonu, no nie ukrywam, szpeci. Nowego nie będę kupował. Dlatego odrestaurujemy go. W wielu miejscach, jak widzicie, są dosyć takie mocne zadrapania, przetarcia. Tutaj widać ewidentnie ślady kota. Taki już kupiłem, jeżeli chodzi o tą część. Tą część, tak jak mówiłem, moje pieski załatwiły. W jednym miejscu on jest tam jeszcze przedarty w dodatku. Tak więc roboty troszeczkę jest. Ale na pewno nie jest tyle do zrobienia, żeby poszedł na śmietnik. Tak więc zaczniemy może od poduszek. Bierzemy jedną poduchę. Idziemy na warsztat. Mam już poduchę na warsztacie. Co nam będzie potrzebne? Miska z wodą. Najlepiej ciepłą. Papier ścierny. Setka. Co tu jeszcze? Na pewno syf, czyli inaczej mleczko czyszczące. Przydadzą się jakieś gąbeczki, szmateczki, inne pierdoły do czyszczenia naszego mebelka skóry. Jak dobrze wiecie, CIF bardzo dobrze czyści skóry, ale nie wolno CIF-em czyścić, ponieważ zdziera on swoje warstwy, ale w tym przypadku o to nam chodzi. Jak wszyscy wiecie, bądź nie wiecie, skóry wszystkie są takie same. Zazwyczaj są to skóry bydlęce. Wszystkie są takie same. A dlaczego one się różnią kolorami? Jedne są ciemne, jedne są jaśniejsze. No tylko dlatego, że są barwione, tak? I nie każdy może wie, czy nie wie. One są barwione, więc jeżeli będziemy CIF-em je czyścić, nam chodzi, żeby raz, jak najwięcej brudu wytrzeć. Dwa, żeby troszeczkę tej barwy, tej farby ściągnąć z niej, żeby była lepsza przyczepność. I teraz tak, ja mam papier setkę, tylko to jest ten papier troszeczkę mocniejszy, nie jest ten żółty do gipsów. Lepiej wziąć mocniejszy, ja nigdy na to nie oszczędzam, bo tego zużyję metr, tamtego dwa. I wszystkie te zadrapania, wszystkie te szpony po prostu muszę zetrzeć. Po przetarciu najlepiej się upewnić ręką, bo to później jak będziemy używać, to będzie można to wyczuć. Najlepiej się upewnić ręką, że nic nie zadziera, nie jest szorstkie. Jest bardzo fajnie i delikatnie zeszlifowane. O, super. Dobra, następnie bierzemy sobie gąbeczkę, lekko to sobie maczamy w wodzie i przecieramy w całości. No i dodamy troszeczkę syfa, nie? Dobra. I teraz jak widzicie, zobaczcie sobie już różnicę. Tu gdzie tarłem, a tu gdzie nie.
Większość tej żeńskiej strony, która będzie oglądała teraz ten filmik, być może no uzna, że CIF to bajka. Kurczę, wytrę sobie swoje skóry, będę miała jak nowe. No jest to bajka, no zobaczcie jak to ładnie schodzi. No ale niestety jest to największa katorga dla naszej skóry. O te mikrodrobinki, które tu powstają, widzicie? Zobaczcie. Patrzcie. To nie jest brud. To nie jest mleczko. To jest po prostu farba, którą została pokryta skóra. Więc najgorsze co można robić, czyszcząc skóry tak na co dzień. Zobaczcie. O, pozbywamy się tej farby, a w to miejsce będzie jeszcze więcej brudu docierać. Nie wolno mleczkami czyścić skór. Nie wolno. Teraz to mi jest to potrzebne i przydatne, że trochę tej warstwy farby zetrę, ale w codziennej pielęgnacji nie wolno używać. Dobra, ja wezmę ją, wyczyszczę całą. Musimy się pozbyć brudów, syfów z całej skóry. Musimy ją wyczyścić mleczkiem. Ja już wymyłem swoją poduchę. Wezmę ją teraz ręcznikiem papierowym na sucho wytrę. O, zobaczcie po mleczku farba jak zostaje. Dobra. Odpalę suszarkę do włosów. Niech trochę mi podsuszy jeszcze po tym myciu tą skórkę. Ponieważ robię to w garażu, znowu w grudniu, a jest zimno, więc zamienię suszareczkę na opalarkę, ponieważ suszarka, nie wiem, coś mi nie grzeje, dmucha zimnym powietrzem. A właśnie a propos grudnia. Wiecie, że dokładnie rok temu puściłem pierwszy filmik na YouTube'a, jeżeli chodzi o studnie i oczyszczalnię. Kurczę, zobaczcie, już prawie rok minie. No dobra, palimy. Jeszcze sobie podsuszę to opalareczką. Ok, jak już skórka jest sucha, użyjemy zmywacza. Polecam zmywacze. Na pewno już nieraz słyszeliście hasło coś otłuścić, otłuścić, otłuścić. Powiem wam tak, najbardziej powszechne i najtańsze nitro marze, brud marze na boki, sram to tamto. Benzynka ekstrakcyjna, a moim zdaniem nie zbiera tak brudu. Od kiedy używam zmywaczy, czy to do malowania proszkowego, czy do innych swoich prac, no zmywacz to jest rewelacja. On po prostu przybiera do siebie wszystkie, zaraz szybko odparowywuje. Nic, żaden brud nie zostaje, jest naprawdę porządnie otłuszczony. Polecam zmywacze. Ja teraz to sobie otłuszczę. Wezmę sobie papierek i przeczyszczę wszystko zmywaczem. Hopsia, hopsia. Ok, mam zakupione przez internet 50 ml, tak zwana płynna skóra. Słuchajcie, wpiszcie sobie w Google'ach, jak ktoś będzie oczywiście chciał coś takiego robić, płynna skóra i kupujcie przez sklepy online. Nie kupujcie przez portale aukcyjne, bo powiem wam szczerze, to co widziałem, to jest jakieś przegięcie cenowe. Troszeczkę tam delikatnie użyłem do czegoś innego w samochodzie. Ale to wygląda tak. To jest sobie takie masełko. Ja sobie coś wezmę. Jeszcze nie wiem co. O, mam nóż. Najlepszy właśnie jest używany nóż do masła. Tępy, zaokrąglony. Elegancja Francja. To jest takie sobie, tak jak mówiłem, masełko. Przypomina to jakiś krem Nivea i tak dalej. Więc sobie troszeczkę tego weźmiemy. I po tych wszystkich naszych zadrapaniach po kociaku smarujemy. Elegancko smarujemy, wcieramy.
Teraz jak mam to już wszystko obsmarowane, odpalę sobie opalarkę. Wolałbym suszarkę, dlatego że nie jestem przekonany do opalarki przy czymś takim, żeby tej skóry tam nie uszkodzić. No, suszarka byłaby lepsza, ale palimy opalarkę, dlatego że te masełko, ta płynna skóra wysycha pod wpływem ciepła chwila moment. Ona potrzebuje dosłownie tam minuty i się robi twarda, znaczy twarda, no ona jest bardzo elastyczna, ale robi się taka, żeby móc ją poprawić czy nałożyć jeszcze raz. Dosłownie po niecałej minucie jest to normalnie, o, widzicie, był ślad. No jest normalnie gotowe, że można dotykać. Ja sobie nałożę jeszcze jedną warstwę, ponieważ jak widzicie, to są jeszcze drobne wrzery, więc puścimy jeszcze jedną warstwę. Zobaczcie, po drugiej warstwie już przekręcę trochę telefon, tak żebyście widzieli. Już tych śladów tam nie ma. Jeszcze tutaj. Tutaj to akurat dla mnie element niewidoczny, nie będę się z tym tak bawił. Ale jak robię, to robimy. No i opalara. No i wygląda sobie to tak. Jeżeli ktoś by chciał albo miał potrzebę nałożyć trochę grubiej tego towaru, tej skóry i zostałyby mu jakieś strupy po wyschnięciu, no to należałoby to przeszyć papierkiem ściernym. Ja to tak bardziej wsmarowałem to niż nakładałem. Tak więc no nie będę tego przecierał, szkoda po prostu czasu. Dobra, bierzemy się za następne. W tym samym sklepie, co kupowałem płynną skórę, zakupiłem również farbę do skóry. Ja sobie wziąłem taki kolorek Ecri, lekko jaśniejszy od tego, dlatego że tym razem już chciałbym zmienić ten kolor na jaśniejszy, żeby mi do płytek pasował. No już teraz pieski nie będą korzystały z narożnika, więc też na jaśniejszy mogę sobie pozwolić. Farba wygląda sobie tak. Tu jest kolor CR11 i będzie do tego nam potrzebna czysta gąbka. Ja Wam pokażę, jak to robić gąbką, ponieważ kiedyś to już robiłem, no, ale ja osobiście zaraz sobie poszukam aerografu i będę trzaskał to aerografem, bo mam do zrobienia, jakby nie patrzeć, cały narożnik, nie tylko poduchę. A jak ktoś ma tylko fotel samochodowy czy tam kierownicę w samochodzie do naprawy, to gąbeczka jak najbardziej mu wystarczy. Bierzemy sobie tej farbki trochę na gąbkę, lekko co prawda przecieramy, ale dalej cały czas musimy gąbką wykonywać taki ruch, dlatego że po wyschnięciu będą nam widać smugi po gąbce po przecieraniu. Ja sobie w ten sposób przetrę całą poduchę i pokażę Wam kolejne ujęcie. Tutaj mam takie przeszycia, więc przejechałem jedno okienko, można by powiedzieć, z tych przeszyć tą gąbką. Już tutaj skończę. O, zobaczcie, jak to wygląda, można powiedzieć, po pierwszej warstwie. Zobaczymy, ile tych warstw będzie nam koniecznych. Jak będą jakieś delikatne pęcherzyki, to nie ma żadnego problemu z tym. I opalareczka. Jak będziemy suszyć, będzie to schło dosłownie w oczach. Zobaczcie sobie, jakieś pęcherzyki znajdziemy, dajmy tutaj. One dosłownie znikają pod wpływem ciepła, więc nic się z tym nie dzieje.
Ta farba chwila, moment schnie, więc idzie to robić bardzo szybko i bardzo dobrze. Ja myślę, że teraz przejechałem na live i spokojnie powinienem dotykać tego. No jeszcze odrobinka jest, ale tak wygląda prawa część, tak wygląda lewa część. Jest różnica, co? Dobra, przejadę teraz drugą część i przesuszę. Ja już wysuszyłem pierwszą warstwę. Nie wiem, czy mogę nazwać to pierwszą warstwą, bo pierw, jak sami widzieliście, gąbką tylko rozsmarowałem to wszędzie, a potem nakrapiałem w ten sposób. No efekt jest po prostu taki, no pierwsza warstwa, jakby nie patrzeć, jest porządnie przesuszona. Można już jej śmiało dotykać, dlatego że ta farba bardzo szybko schnie. Biorę się za warstwę drugą. Druga warstwa już naniesiona. Wygląda sobie to tak. No i opalarka przez dobrą minutę. Tutaj wygląda sobie tak. Widać różnicę kolorów. I to dosyć ostro. Jeszcze teraz muszę tylko boczki zrobić. Dokładnie w tej samej procedurze. Tutaj te wszystkie stare przeszycia trzeba po prostu mocno farbą wjechać. O, niech nasiąknie ta stara dratwa, którą skóra była szyta. Niech ta farba nasiąknie, ona zrobi taką warstewkę plastiku. No tej skóry, no. I tak pewnie ta farba jest na bazie jakiegoś plastiku, no ale to nieistotne. Na pewno coś poli. A jak widzicie, moja podusia sobie wygląda tak. Całkowicie zmieniła kolor. Tylnej części nie odmalowywuję, ponieważ raz, że to nie jest narożnik, który będę sprzedawał. On będzie już u mnie miał dożywocie, a dwa, to nie są elementy widoczne. On jest tak skomponowany, że tam tych części nie będzie widać. Słuchajcie, dlaczego nazwałem ten filmik pomysłem na biznes? To jest, słuchajcie, coś, czym ja będę się chciał zajmować na swojej emeryturze. Bo można na tym zarobić. Ja za swój narożnik zapłaciłem coś około 300 zł. Facet się ogłaszał, że chce 300 za niego, bo był właśnie w ten sposób zniszczony. Jeszcze coś chyba tam urwałem, parę groszy na transport. I powiem wam tak, narożnik, jaki wam pokazałem na samym początku swój, czy ktoś by dał 2000 zł na przykład za niego? Bo ja nigdy bym nie dał. Ale takie 2-3 stówy, może 5 stów, no to powiem wam szczerze mówiąc, są to sensowne pieniążki, tak? Jeżeli narożnik byłby w takim stanie jak ta poduszka w całości, czysty, ładny, niepodarty, albo ewentualnie właśnie zmaskowane takie rzeczy. Słuchajcie, jakby narożnik taki stał w internecie za 2000 zł, skórzany, a miałbym kupić jakieś badziewie z Ekoskóry czy Sky w podobnych pieniążkach jak nie większych, ja bym się w ogóle nie zastanawiał. Brałbym używany, a w takim właśnie idealnym stanie za 2000 zł. Słuchajcie, 2 takie strzały w miesiącu. Taki narożnik, żeby odrestaurować, to jest 1, może 1,5 dnia. I można sobie po 1500 na przykład przytulić z takiego mebla. 3000 na miesiąc. Fajne pieniążki, nie? Taka praca dodatkowa. Jakiś pomysł na biznes jest. Więc uważam, że to nie jest głupi pomysł. Słuchajcie, jak w lakierze samochodowym, po położeniu lakieru na skórę, wypadałoby dać tutaj jeszcze lakier bezbarwny. Są oczywiście lakiery bezbarwne do skóry, ale ja powiem wam szczerze, że to jest jedna wielka głupota. Za 24 godziny on już jest suchy, można go dotykać, ruszać i tak dalej, ale najlepiej się nie opierać. 24 godziny niech sobie wysnie, niech ta farba wsiąknie. Za 24 godziny nawoskuję to wszystko prątem
i nie powinno się nic dziać. Ja wam pokażę. Malowałem w ten sposób dwa takie fotele. Jeden mam w domu, drugi z przyczyn, jak to się mówi, braku miejsca wylądował w garażu. No dzisiaj on wygląda jak wygląda. On się po prostu zniszczył w naturalny sposób. Ale żeby z farbą się coś działo, nic się nie dzieje. I nie trzeba było go malować żadnymi dodatkowymi specyfikami. Tak jak przed chwilą powiedziałem, za 24 godziny leci coś typu pronto wosk, mocno wtarty w skórkę i będzie to służyło. Nic z tą farbą się na pewno nie wydarzy. Słuchajcie kochani, ponieważ pracy jest dużo z moim narożnikiem, tak jak powiedziałem, 1-2 dni będę go robił, a w moim jeszcze przypadku, gdzie mam jeszcze jakieś inne zajęcia, pewnie będę go dłubał z tydzień. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany efektem końcowym, piszcie mi kochani w komentarzach, to nagram wam po prostu drugą część tego filmiku i pokażę, jak w całości ten narożnik po odrestaurowaniu będzie wyglądał. Na dzień dzisiejszy pokazałem wam to na jednej poduszce. Efekt jest, uważam, że znakomity. Oj, sorry. Jeżeli macie jakieś pytania czy coś, walcie śmiało. Subskrybujcie mój kanał. Jak już wiecie, ja to cały czas wymyślam jakieś ciekawostki dla was, które wam się na pewno w życiu przydadzą za niewielkie pieniążki. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.